Żywotnik zachodni, bardziej znany jako tuja, należy do najpopularniejszych drzew iglastych w ogrodach. Jest roślina ceniona ze względu na swoje walory dekoracyjne i małe wymagania. Żywotnik zachodni został sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej około 500 lat temu. Jest on tam jednym z najważniejszych drzew leśnych, podobnie jak u nas sosna zwyczajna. Występuje on tam na wilgotnych, chłodnych obszarach niciennych, bagnach, mokradłach, gdzie może tworzyć lasy jednogatunkowe. Tam, gdzie nie chcą rosnąć drzewa, które nie lubią stanowisk podmokłych. Oczywiście rośnie również w lasach mieszanych razem z np. choiną kanadyjską czy sosną wejmutką. Rośnie on naturalnie m.in. w południowej Kanadzie i północnych rejonach USA. Jak wcześniej wspomniałem, tuje wymagają stanowisk wilgotnych do mokrych. Bardzo dobrze rosną przy zbiornikach wodnych, tak jak widać. W czasie suszy należy je podlewać, ponieważ mają płytki system korzeniowy. Łatwo można je przesadzić, podobnie jak świerki. Jeśli nie mamy odpowiedniej wilgotnej gleby i nie chcemy podlewać tak często tui, warto przed sadzeniem wymieszać ziemię z kompostem lub z hydrożelem, aby zatrzymać wodę w ziemi. Warto używać także agrotkaniny czy kory, aby zatrzymać wysychanie podłoża czy rozwój chwastów. Co do samego podłoża, to tuje rosną dobrze nawet na słabych glebach. Jednak warto pod tuje dać worek ziemi, nie musi być 50-litrowy. Wystarczy taka zwykła ziemia do roślin iglastych lub nawet specjalne pod tuje. Lub po prostu wymieszać, jak wcześniej wspomniałem, z kompostem ziemię. I teraz tak, pod tuje nie dajemy zakwaszaczy, ponieważ one same sobie dostosowują pH do swoich potrzeb. Warto jednak wykonać nawożenie, wystarczy nawóz mineralny na wiosnę, np. azowoska, ewentualnie nawóz jesienny do iglaków. Jednak nie należy cudować, wystarczy przez pierwsze kolejne lata podsyływać nawóz według zaleceń producenta na opakowaniu. Jeśli ziemia jest oczywiście jałowa, bo jeśli mamy żyzną ziemię, to nie ma sensu. Można również podsywać obornikiem lub kompostem, jak kto woli. Stanowisko. Żywotniki zachodnie rosną dobrze na słońcu, jak i półcieniu. Należy też zwrócić uwagę na to, że odmiany o jasnym zabarwieniu należy sadzić na stanowiskach słonecznych, aby ładniej się wybarwiały. Jeśli chodzi o przecinanie, to rośliny bardzo dobrze je znoszą. Najłatwiej jest jednak wybrać takie odmiany, które nie wymagają cięcia, ponieważ same się zagęszczają i formują, np. szmaragd. Jeśli tuje nam nie wysną i nie zetną ich np. bobry, to będą drzewami bardzo długowiecznymi. Najstarszy żywotnik liczy około 1320 lat. Kwiaty tui są rozdzielnopłciowe, rozmieszczone jednopiennie, wiatropylne. Męskie mają czerwonawy kolor, wyrastają na końcach pędów, a żeńskie mają postać jajowatych, żółto-zielonych szyszeczek. Roślina jest nagonasienna, nie tworzy owoców. Ich odminkami są małe szyszki, najpierw zielone, później brązowe i otwierają się, uwalniając nasiona, dojrzewające we wrześniu i październiku, zależnie od odmiany. Niektóre odmiany mogą tworzyć bardzo duże ilości nasion, a niektóre mogą ich nie mieć w ogóle. Generalnie dużo cech, takie jak siła wzrostu, pokrój, przebrawienie się łusek na zimę, na brązowe, zależy od odmiany. Tuje dobrze rosną w miastach, znoszą pył i zanieczyszczenia. Jednak przy bardzo ruchliwych drogach i okręgach przemysłowych mogą źle rosnąć. Tuja jest rośliną trującą, ale to nie znaczy, że my się tak otrujemy, jak się będziemy przebywać w jej pobliżu. Do zatrucia dochodzi, kiedy spożyje się część rośliny. W medycynie wykorzystuje się jednak wyciągi z tui do tworzenia leków. Mają one działać przeciw infekcji układu oddechowego i przeziębieniom. Drewno ma bardzo charakterystyczny zapach i jest wykorzystane w meblarstwie, modelarstwie, a nawet w produkcji opakowań. Oczywiście to głównie tyczy się Ameryki, a nie Polski. W Polsce jest bardziej powszechna jako roślina ozdobna. Tu jest rośliną o ozdobnych pniach, jeśli chodzi o stare drzewa oczywiście, bo młodych tego nie widać. Odmian tu jest około 140, teraz przechodzimy do pierwszej. Pierwszą i chyba najbardziej znaną odmianą tui jest szmaragd. Posiada ona regularny, stożkowy pokrój i jest odmianą średnio się nierosnącą. Nie rośnie tak szybko jak np. Brabant, osiąga po 10 latach uprawy wysokość 2,5 metra, przy średnicy około 60 cm. Odmiana, tak wskazuje nazwa, posiada szmaragdowy kolor gałązek i co najważniejsze, zachowuje go przez cały rok. Tuja ta nie wymaga przycinania, ponieważ sama się formuje. W cieniu może ona trochę gubić gałązki środkowe, jej pokrój będzie wtedy luźniejszy, ze względu na ograniczoną ilość światła. Na żywopłot tuje te sadzimy co 50-60 cm. Należy pamiętać właśnie o regularnym podlewaniu i nawożeniu, jeśli mamy słabą ziemię, tak jak wcześniej wspomniałem.
Żywotniki zachodnie są u nas w pełni mrozoodporne, dlatego nie bawimy się w żadne okrywanie. W okrywanie bawimy się, kiedy mamy żywotniki wschodnie, czyli bioty. Jest to świetna odmiana dla osób, które nie znają się lub mają mało do czynienia właśnie z tujami i nie umieją formować. No właśnie ze względu na to, że ona się sama formuje. Drugą równie popularną odmianą jest Brabant. Jest to prawdopodobnie najszybciej rosnąca odmiana żywotnika zachodniego o kolumnowym pokroju. Również bardzo dobra na żywopłot. Pochodzi z Holandii, z rejonu Brabancji, stąd jej nazwa. Generalnie przy tej tui jest już więcej roboty, ale za to szybciej rośnie niż szmaragd. Należy ją odpowiednio ciąć, aby ona się zagęszczała. Ona jest trochę rzadsza niż właśnie ten szmaragd. Dlatego właśnie trzeba je ciąć. Roczny przyrost wynosi 30 cm w przeciągu 10 lat. Osiąga 3 metry, a może dorosnąć nawet, jeśli dożyje, do 5 metrów. Jest to jedna z dwóch najpopularniejszych odmian właśnie tui. Sadzimy co 50-70 cm na żywopłot. Tuja ta niestety posiada taką cechę, że jej igły przerabiają się na zimę. Może to zmniejszyć stosując nawozy przeciw brązowieniu igieł i nawozy mineralne, jednak nie należy z nimi zbytnio przesadzać, jeśli nie chcemy, aby brązowiały igły. Po prostu lepiej wybrać od tego szmaragda niż tego Brabanta. Następną odmianą, do której dotarłem, jest odmiana Danika, która nadaje się do małych ogrodów ze względu na swój karłowy wzrost. Roślina, podobnie jak szmaragd, sama się formuje. Nie trzeba tu mieć żadnych umiejętności formowania krzewów. Tu mamy akurat młodą roślinę, tu mamy trochę starszą. Tak ona się prezentuje. Teraz przejdziemy do następnej odmiany. Kolejna odmiana nazywa się Orescenes lub Sunkist. Nie mam pewności, jeśli ktoś się zna, to może napisać w komentarzu. Tak się ona prezentuje. Ona była trochę przycięta, dlatego ma taką bardziej zwartą strukturę. Oba te odmiany rosną średnio silnie i w przyszłości będą wysokie. Ciężko jest właśnie zidentyfikować te poszczególne odmiany, ponieważ są one bardzo do siebie podobne, co niektóre. Kolejną równie ciekawą odmianą, podobną do odmiany szmaragd, jest to odmiana kolumna. Jak można się domyślić, rośnie ona kolumnowo, dorastając do 3 metrów w ciągu 10 lat. Sadzimy ją co 60-70 cm. Następną podobną do odmiany Danika odmiana jest o wiele większa odmiana Globosa. Posadzona ona jest z tujami kolumnowymi. Jak widać, bardzo ładnie to wygląda. Są to już stosunkowo stare rośliny. Także podsumowując, żywotnik zachodni jest wytrzymały na mrozy, dobrze radzi sobie w słabej ziemi, ale jest za to wrażliwy na suszę. Dlatego należy go posadzić na przykład na agrotkaninie, która dodatkowo chroni rośliny przed chwastami. Generalnie największymi szkodnikami tui nie są wcale owady, ale psy, które podlewając rośliny powodują ich usychanie i wymianę po prostu na nowe. Dlatego należy je zabezpieczać na przykład siatkami lub stosować środki odstraszające dla psów. Warto zwrócić uwagę też na to, aby nie przesadzać z tymi igrakami, tak jak tutaj. No jest ich tu pełno. Tak, aby po prostu zostawić miejsce na rośliny, na warzywa, na inne rośliny użytkowe, drzewa owocowe na przykład, żeby po prostu nie zasadzić nimi całego ogrodu. Czytałem właśnie na forum, że niektórzy właśnie wycinają stare drzewa owocowe i na to miejsce sadzą tuje. Także no, nie za dobry pomysł. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.